Adriatyku, co nie znaczy, że jeszcze nie wrócimy nad Adriatyk. I właśnie wjeżdżamy, a w zasadzie już wjechaliśmy do jednej z najpiękniejszych historycznych krain we Włoszech, mianowicie do Toskanii. Na toskańskiej wsi powoli zbliża się wieczór, a my mamy wino Montepulciano. Montepulciano jest to wieś tuż obok. Monte to jest góra, Pulciano miasteczko na Monte, na górze. Mamy tutaj De Arbuzzo. Arbuzzo, bynajmniej nie jest to wino arbuzowe, tylko jest to z tutejszych winogron. Na etykiecie mamy dzika. Zobaczymy. Otwieramy. Wino powinno pooddychać, więc je otwieramy i damy mu chwilę odpocząć. Mimo że się jeszcze nie zmęczyło. Hopla. Kontynuując wieczorny zwyczaj aperitivo, będziemy dalej rozkoszować się lokalnymi specjałami, czyli oliwą tworzoną tutaj na miejscu w agroturystyce ale ma piękny kolor, i suszoną wołowiną. Delikatna, bardzo smaczna. Normalnie chyba przekonam się faktycznie do wina. Ja to jestem bardziej piwny, ale tutejsze wino nie wiem, czy to za sprawą tego magicznego krajobrazu i otoczenia, ale naprawdę mi smakują. Jeszcze jak? Aby w pełni rozkoszować się bezkresem tutejszych winnic i gajów oliwnych, najlepiej będzie poruszać się takim oto wynalazkiem. Pieniędzy można wypożyczyć klasycznego włoskiego Fiata 500 lub skuter. Jest to oldschoolowa Vespa z manualną skrzynią biegów lub bardziej nowoczesna z automatyczną. Jest to koszt około 60 euro za podstawową opcję za dobę, plus paliwo, które wyjeździmy. Ale w okolicy znajduje się wiele atrakcji turystycznych, do których właśnie warto dotrzeć takim środkiem transportu, aby lepiej poczuć tutejszy klimat Val d'Orci, czyli Doliny rzeki Orci. Muszę tutaj też nadmienić, że tworzący ją krajobraz kulturowy środkowych Włoch w 2004 roku został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Dlatego też ta część Toskanii jest najchętniej odwiedzana przez turystów. Zatem zapraszam do wspólnej przejażdżki po okolicy. Punkt pierwszy to bardzo stary dom, liczy sobie ponad 370 lat. Kiedyś był bardziej okazały, natomiast kilka lat temu grupa wspinaczy, którzy wspinali się na to drzewo, ułamali gałęzi, które widzimy tu. Wśród winnic, gajów oliwnych i szpalerów cyprysów odnajdziemy stare, klasyczne włoskie domy zbudowane z kamienia, które obecnie pełnią funkcję gospodarstw agroturystycznych, w których można wynająć nocleg. Większość miasteczek położona jest na wzniesieniach, gdzie na każdym kroku czekają na nas perełki architektury, a jakby tego było mało, w okolicy jest mnóstwo miejsc znanych z filmu Gladiator.
Kolejne miejsce na naszej trasie to budowla w miejscowości Spedaletto. Powstała nie do końca wiadomo kiedy, ponieważ dokumenty zaginęły, a pierwsze wzmianki pochodzą z początku XIII wieku. Prawdopodobnie był to ośrodek, który oferował pomoc pielgrzymom. Tak przynajmniej można wyczytać tutaj z różnych tablic informacyjnych. Obecnie znajduje się tutaj agroturystyka. Można wynająć nocleg, restauracja i w ogóle wszystko co potrzeba. W tak uroczym, starodawnym miejscu. Skręć w lewo. No i jesteśmy w tym miejscu, gdzie gladiator sobie szedł i miział pole, ale pole jest skoszone, także nie odtworzymy niestety sceny, ale to było tu, tam trochę niżej. I tam się widok rozpościerał właśnie na tą aleję, cyprysiki rosną, toskański krajobraz. To jest nawet oznaczone na Google'ach. Wszystkie te miejscówki są bardzo łatwe do zlokalizowania. Dojrzewającą wołowinę już próbowaliśmy wczoraj. Tutaj mamy dalej szyneczkę, również dojrzewającą. Nie jest to prosciutto, generalnie rzecz ujmując, tylko to jest bardziej szpek z rejonu Trentino Alta Adige, czyli z tego rejonu, gdzie byliśmy w zeszłym tygodniu. Winko znamy już z wczoraj. Mamy lokalne sery. Tutaj robi się pecorino, czyli ser dojrzewający z mleka owczego. Jest długo dojrzewający, średnio dojrzewający i jeszcze jest pecorino świeższe, ale z dodatkiem peperoncino, czyli ostrych papryczek. To jest ten najdłużej dojrzewający, bardzo mocny. Ale to ten średni. O! Taki zbalansowany pomiędzy. Ten pali od papryczek. Ten intensywny, bo jest stary. A ten jest taki elegancko.
Aby łatwiej było Wam dotrzeć do tych wszystkich miejsc, w opisie filmu dołączam mapkę, ale też różne inne przydatne informacje. Jeżeli to wszystko było dla Was ciekawe i w jakimś stopniu pomocne, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. Będzie to nieoceniona pomoc w dalszym rozwoju Voyagera. Jeżeli macie jakieś pytania albo przemyślenia, zachęcam do zostawienia komentarza. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.